Można by powiedzieć, że były to takie kultowe urządzenia, trochę tak jak nasze rzutniki Ania czy Jacek właśnie do prezentacji diapozytywów. W tych projektorach typu Połwa Magica mogliśmy używać klasyczne żarówki. Koniec filmu zaczepiamy pod szpulkę, w zależności od tego, od której strony będziemy oczywiście taki film oglądać. Mogliśmy też przekręcić film w ten sposób i oglądać na przykład z góry na dół, czy z dołu do góry, a następny będziemy po prostu wkładać tak, że wysuwa ten już obejrzany i tak dalej. Odwrotnie, czyli nogami do góry, wsuwam tutaj pierwszy slajd, ustawiam sobie ostrość, momencik, i kiosk ruchu, i w tle widać też czerwony autobus typu ogórek. Montuję sobie tutaj taśmę filmową do góry nogami, nawijam na szpulkę i kolejny slajd na jego miejsce i kolejny slajd na jego miejsce. Także dosyć fajne, uniwersalne urządzenie. O, tutaj jeszcze raz mamy slajd chłopca na rowerze, zresztą na ciekawym rowerze ZZR, chyba nawet mam podobny model. Widać po prawej stronie budynek odbudowywanej akurat berlińskiej katedry. Ale generalnie jestem bardzo z tego fajnie wyglądającego, starego, wschodnio-niemieckiego projektora Połwa Magica zadowolony. Cześć! Dzisiaj chciałbym Was bardzo zaprosić na kolejny odcinek, który będzie poświęcony jednemu ze starych projektorów. Ostatnio oglądaliśmy taki radziecki projektor slajdów czy rzutnik diapozytywów Etude 2C z lat 80. Sprawny, działający, robiliśmy nawet króciutki test tego projektora. Zresztą do tych projektorów Etude jeszcze wrócimy, bo mamy do obejrzenia starszy model tego projektora. Niedawno, chyba w zeszłym tygodniu czy 2 tygodnie temu na targu Staroci znalazłem ten projektor Łódź 2, aczkolwiek to oczywiście nie jest projektor slajdów, tylko projektor filmowy do filmów na taśmach o szerokości 8 mm. Zobaczymy, czy działa, sprawdzimy. Ja też jeszcze tego projektora nie testowałem. Wiem tylko, że żarówka w nim działa, silnik działa, ale czy faktycznie da się na nim odtworzyć jakiś film z mojego archiwum tych 8 mm filmów, to jeszcze zobaczymy. Trzeba będzie sprawdzić. Wydaje mi się, że trzeba będzie poprawić tutaj mocowanie pasków, które służyły do napędu tych rolek poruszających taśmą filmową, ale tym się zajmiemy. Natomiast dzisiaj bardzo chciałbym zająć się kolejnym rzutnikiem diapozytywów, kolejnym projektorem slajdów, a tym razem mam projektor z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Niegdyś bardzo popularny, można by powiedzieć, kultowy model Połwa Magica, produkowany w miejscowości Freital w Saksonii przez fabrykę założoną jeszcze w 1939 roku, której założycielem i wieloletnim szefem był Karl Połwa. Zresztą o historii tej fabryki też sobie jeszcze porozmawiamy, a ja jestem bardzo ciekawy, w jakim stanie ten projektor do mnie dotarł, bo zajrzałem tutaj tylko króciutko do tego pudełeczka, ale nawet go jeszcze nie wyjmowałem, więc mam nadzieję, że jest kompletny i mam nadzieję, że jest nieuszkodzony. Zaraz go sobie obejrzymy, tylko pozwólcie, że odstawię te pozostałe projektory na razie na bok. Ok, tym projektorem filmowym Łódź 2 jeszcze się będziemy zajmować. Mam jeszcze jeden stary radziecki projektor slajdów do obejrzenia, jeden stary polski projektor slajdów do obejrzenia, ale dzisiaj rozpakujmy ten projektor z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ostrożnie, bo on jest wykonany z bakelitu, więc może bardzo łatwo popękać. Patrzę, że tutaj w opakowaniu więcej nic już nie ma, natomiast tutaj pod pokrywką znajduje się niemieckojęzyczna instrukcja obsługi i zaraz sobie oczywiście też rzucimy na nią okiem. Chciałbym tylko rozpakować ten projektor. On ma tutaj taki typowy przewód, prawdopodobnie gdzieś, nie wiem, z końca lat 70., może już z lat 80., bo te projektory, tak jak chyba powiedziałem już we wstępie, mają taki bardzo archaiczny kształt, ale były produkowane bardzo długo, bo od początku lat 50. praktycznie do końca 80., może nawet jeszcze do 90 roku, cieszyły się bardzo dużą popularnością. Można by powiedzieć, że były to takie kultowe urządzenia, trochę tak jak nasze rzutniki Ania czy Jacek właśnie do prezentacji diapozytywów. No i zobaczmy, urządzenie jest w całkiem ładnym stanie, tak jak teraz sobie patrzę. Tutaj ta obudowa na szczęście nie jest nigdzie pęknięta.
Tutaj na dole, nie wiem czy to będzie widać, znajduje się jeszcze ładny napis na tej podstaweczce Połowa Magica. To musi być już model gdzieś z końcowego okresu produkcji. Natomiast przyznaję, że bardzo chętnie zdobyłbym kiedyś taki projektor gdzieś właśnie z początku, czy mniej więcej z lat 50. Widziałem jeszcze takie z tymi przewodami zasilającymi w oplocie dla porównania, ale o ile wiem, bardzo niewiele te urządzenia zmieniły się na przestrzeni lat, w których je produkowano. Ciekawą kwestią przy tym projektorze jest oczywiście żarówka. W większości projektorów, tak jak oglądaliśmy na przykład ten radziecki Etude 2C, używane są specjalne, przeznaczone właśnie do projektorów żarówki. Natomiast tutaj w tych projektorach typu Połowa Magica mogliśmy używać klasyczne żarówki żarnikowe, takie jak występowały w owych czasach w każdym mieszkaniu. Po prostu wkręcaliśmy je tutaj w oprawkę, tak jak robi się to przy zwykłej lampce, i tak jak jest napisane w instrukcji obsługi, jako źródło światła nadają się lampki 40, 60 lub 100 watowe. Jedyny warunek jest taki, żeby taka żarówka była przejrzysta, czyli nie była matowa. Tak jak jest tutaj napisane, matowe żarówki się nie nadają. Patrzę, jaką żarówkę mamy w tym przypadku. 75 watów. Wkręcam żarówkę tutaj ponownie. Aha, póki mamy żarówkę wykręconą, możemy zajrzeć tutaj z tyłu. Znajduje się lusterko. Z przodu mamy soczewkę i tak jak jest napisane w instrukcji, żarówka dla optymalnej pracy i optymalnego oświetlenia obrazu powinna znajdować się dokładnie pomiędzy lusterkiem a soczewką, i do regulacji wysokości żarówki służy tutaj to pokrętełko. Możemy tę całą oprawkę żarówki albo troszeczkę opuścić, albo troszeczkę podnieść, albo możemy w ogóle całą tą żarówką obracać. Jest tutaj w tej instrukcji bardzo ładnie opisany sposób nastawiania tej lampki. Aby otrzymać jasny obraz, żarówka musi znajdować się właśnie po środku, pomiędzy soczewką a tym zwierciadełkiem. Dlatego oprawka żarówki jest regulowana. Włączamy urządzenie i poprzez obniżanie lub podnoszenie oprawki żarówki znajdujemy najjaśniejszy punkt na ekranie. Następnie przekręcamy troszkę oprawką, aby nasz ekran był równomiernie oświetlony, i ustawiamy ostrość przy pomocy pokręcania tutaj tym końcówką obiektywu. Dobra, to jest jedna rzecz. Teraz kwestia założenia filmu. Przy pomocy tego projektora mogliśmy oglądać zarówno slajdy na taśmie filmowej. Przepraszam, ja niestety żadnych bajek nie mam. Mam tutaj klasyczny film z negatywami, także to nam niestety bardzo nie pomoże, ale możemy się nim posłużyć po prostu na próbę, żeby zobaczyć jak to będzie funkcjonowało. Ok, czyli tak, szpulki mam zdjęte. Blokuję sobie tutaj koniec filmu na szpulce. Chwileczkę, obniżę obiektyw. Zakładam szpulkę. Zakładam tutaj film. W tej chwili chyba nie założę go na tę drugą szpulkę. Muszę go nawinąć najpierw na tą szpulkę. To jest zresztą opisane tutaj w instrukcji. Koniec filmu zaczepiamy pod szpulkę, w zależności od tego, od której strony będziemy oczywiście taki film oglądać. Następnie nawijamy szpulkę, trzymając film w ręku. Ja chyba to robię odwrotnie, bo tutaj jest pokazane, żeby nawijać najpierw na lewą szpulkę, a potem na prawą. No ale tak jak powiedziałem, to już zależnie od tego, gdzie mamy początek filmu. Blokujemy sobie film na drugiej szpulce. Zakładamy szpulkę. O, naciągamy. Przepraszam, jeszcze raz. Właściwie to powinienem używać rękawiczki, żeby tego filmu nie wytłuścić, ale to jest stary negatyw tylko do takich prób. Dobra, mamy już film nałożony, zamykam obiektyw i teraz teoretycznie moglibyśmy, kręcąc szpulką, moglibyśmy oglądać kadr po kadrze. W tym przypadku, tak jak powiedziałem, nie są to slajdy, tylko zwykły film z negatywami, także
wiele byśmy tutaj i tak się nie naoglądali. Mogliśmy też przekręcić film w ten sposób i oglądać na przykład z góry na dół, czy z dołu do góry, zależnie od tego, jak te kadry były ustawione na kliszy. Muszę koniecznie zaopatrzyć się w kilka bajek. Kiedyś miałem ich cały zbiór, ale niestety gdzieś je komuś razem z moim starym polskim projektorem Ania oddałem, ale zaopatrzę się w kilka bajek i na pewno zrobimy sobie prezentację przy pomocy tego projektora. Wydaje się, że działa to całkiem fajnie. No a jak doszliśmy do końca, to warto było potem przewinąć taki film, żeby przy następnym oglądaniu móc od razu założyć go w odpowiedniej pozycji. Dobra, tutaj szpulkę już zdejmuję. Odblokowuję film, chowam do pudełeczka. No tak, ale interesuje mnie też kwestia, jak oglądać slajdy w takich typowych ramkach. Zdejmę na razie też szpulki. Wydaje mi się, że tak. Zgodnie z instrukcją obsługi, oglądanie filmów czy slajdów w ramkach. Zdejmujemy szpulki, zdejmujemy też bieżnię filmu. Aha, to jest ten element, tak. Zamykamy i wkładamy nasze slajdy tutaj do projektora. W tej chwili mamy jeden slajd, a następny będziemy po prostu wkładać tak, że wysuwa ten już obejrzany i tak dalej. No i w zależności od tego, jeżeli trafi nam się slajd, który powinien być wyświetlany w tej pozycji, to możemy go też w tej pozycji tutaj wsunąć. Bardzo fajnie. Zaraz zrobimy sobie próbę, jak to działa. Filmu, tak jak powiedziałem, slajdów na kliszy nie mam, ale takie ramki możemy sobie za chwileczkę obejrzeć. No i tutaj jeszcze w instrukcji są tylko opisane warunki gwarancji. Na dole jest napisane Karl Pouwa, Freital, Güterbahnhofstrasse 1. Daty produkcji tego rzutnika niestety tutaj nie ma. O historii firmy Karl Pouwa zaraz sobie jeszcze poczytamy, a ja chciałbym wypróbować, czy ten projektor będzie działał, jeżeli ta żarówka jest spalona, chociaż chyba powinna być dobra, to na pewno znajdę jakąś pasującą. Aha, tylko mamy tutaj problem, bo jest wtyczka typu Schuko, niemiecka wtyczka typu Schuko, której do takiej listwy zasilającej nie włączę, ale na szczęście mam listwę zasilającą, do której ta wtyczka będzie pasowała. Ok, mam już tutaj pasującą listwę zasilającą. Przepraszam, przy okazji muszę ją trochę wyczyścić. Włączamy nasz projektor. Tutaj mam zasilanie włączone. No i włączamy zasilanie projektora. I jak widać, żaróweczka w środku się zapaliła. Bardzo fajnie taki projektor mógłby też służyć jako po prostu lampka i ozdoba pomieszczenia. Na razie wyjmę ten slajd. W tej chwili żarówka powinna być najlepiej chyba umieszczona. No ale zróbmy przynajmniej jakiś improwizowany ekran. Zgasiłem teraz światło w warsztacie i zrobiłem sobie tutaj taki malutki improwizowany ekran. Oczywiście można to zrobić znacznie większe, na przykład na jakiejś płachcie rozwieszonej na ścianie, czy po prostu na białej ścianie budynku. I jeżeli chciałbym teraz obejrzeć slajdy, to muszę je włożyć odwrotnie, czyli nogami do góry. Wsuwam tutaj pierwszy slajd, ustawiam sobie ostrość. Momencik. W tej chwili mam na jakimś placu stare zdjęcie kobiety z chłopcem na rowerze, gdzieś prawdopodobnie z połowy lat 60. Wsuwam kolejny slajd. Teraz mam zdjęcie chłopca na ulicy, prawdopodobnie w Warszawie, z takim pękiem balonów. To też wszystkie te zdjęcia pochodzą mniej więcej właśnie z lat 60. Muszę przyznać, że całkiem ładnie ta Pouwa Magica funkcjonuje. Teraz mogę sobie nawet dosyć dobrze ustawić ostrość tych wyświetlanych diapozytywów. Teraz będę miał znowu zdjęcie chłopca z matką. Przepraszam. O.
Teraz znowu chłopiec na rowerze. I tutaj zdjęcie naszego bohatera przed kioskiem ruchu, ale już zimą. Widać czapkę, jakieś resztki śniegu i kiosk ruchu, i w tle widać też czerwony autobus typu ogórek. Muszę powiedzieć, że ten projektor całkiem fajnie działa, mimo swojej prostoty. Żałuję trochę, że nie mam slajdów na kliszy, tak jak już mówiłem, takich klasycznych bajek, ale może jeszcze raz na chwileczkę założę, wyłączę tutaj projektor, założę może jeszcze raz ten film z negatywami, bo chciałbym zobaczyć, jak funkcjonuje to przewijanie. Będziemy oczywiście mieć wtedy na ekranie tylko wyświetlone niewyraźne negatywy. O, musi być do góry nogami, czyli w tej pozycji. Zablokuję tutaj pod jedną z rolek film. Chwileczkę, musimy tutaj włożyć ten element służący do oglądania filmów. Montuję sobie tutaj taśmę filmową do góry nogami, nawijam na szpulkę. I końcówkę filmu blokuję tutaj na drugiej szpulce. Zakładam szpulkę. Nawijam na nią film. Zamykam obiektyw. No i zobaczmy. No i faktycznie negatywy mamy wprawdzie wyświetlone, ale tak jak powiedziałem, nie są to slajdy, więc wiele tutaj, prawdę mówiąc, nie zobaczymy. Mamy po prostu kolorowy negatyw w tej chwili wyświetlany na ekranie. A tu jakieś zniszczone zdjęcia, w ogóle zupełnie niewyraźne, nałożone na siebie, jedno na drugie. Tutaj jakieś grupowe zdjęcie. Na takim negatywie oczywiście bardzo trudno rozpoznać. Tutaj różne osoby na kliszy. No, muszę koniecznie się w takie klasyczne bajki zaopatrzyć. Tak jak powiedziałem, można było zmienić tutaj ustawienie tych filmów i przewijać to z góry na dół albo z dołu do góry. O, mam już tutaj całą szpulkę przewiniętą. Wyłączam. Za chwileczkę spróbuję Was zaprosić na pokaz slajdów na troszeczkę większym ekranie. Sprawdziliśmy już, że projektor działa, ale chciałbym zobaczyć te slajdy jednak troszeczkę w większym powiększeniu. Natomiast chciałbym tutaj wykorzystać dosłownie kilka minut na historię tej fabryki, która wyprodukowała projektor Puwa Magica. Jej założycielem był Karl Puwa, który żył w latach 1903-1989 i w 1938 roku w swoim rodzinnej miejscowości Freital w Saksonii założył właśnie fabrykę, która powstała w miejsce wcześniejszego warsztatu, czy wcześniejszej fabryki zajmującej się obróbką metali, i początkowo specjalizował się właśnie w produkcji rzutników do slajdów, czy do przeźroczy. Przyznaję, że nie znalazłem wiele informacji, co działo się z firmą Karla Puwy w latach wojny. Dopiero od lat 50. pojawiają się informacje o produkowanych tam od 1950 chyba roku aparacie fotograficznym Puwa Start z bakelitu, w takiej bakelitowej obudowie. Zresztą taki aparat sobie obejrzymy. Na licencji tych aparatów Puwa Start był w Polsce produkowany m.in. aparat Druch, chyba też na Węgrzech. I w Republice Federalnej Niemiec na zachodzie chyba też produkowano takie bakelitowe aparaty fotograficzne podobne właśnie do aparatu Puwa Start. Myślę, że kiedyś sobie tutaj na kanale zarówno taki aparat Druch, jak i jego oryginał Puwa Start obejrzymy. Natomiast projektory tego typu Puwa Magica pojawiły się, tak jak przeczytałem, w 1900
1953 roku i właściwie w prawie niezmienionej formie. Tak jak już mówiliśmy na początku, były produkowane do końca lat 80., ale gdzieś chyba od początku czy połowy lat 70. powstawały one już pod marką VEB Edelstahlwerk, ponieważ fabryka Karl Puwa została w 1972 roku upaństwowiona, chociaż sam Karl Puwa jeszcze chyba przez rok pozostawał na kierowniczym stanowisku i dopiero w 1973 roku przeszedł na emeryturę, a fabryka została wcielona do fabryki aparatów fotograficznych Woldemar Bayer. To jest właściwie wszystko, co o historii tej fabryki Puwa z Freital znalazłem. Ten nasz rzutnik prawdopodobnie pochodzi, nie wiem, ja bym powiedział, że gdzieś z wczesnych czy z połowy lat 80., sądząc prawdopodobnie po tym wyłączniku, aczkolwiek tak jak już mówiłem, bardzo chciałbym zdobyć kiedyś starszy egzemplarz takiego projektora właśnie gdzieś z początku jego produkcji w latach 50., żeby sobie te urządzenia po prostu porównać. W każdym razie mamy na tym projektorze jeszcze bardzo ładny napis Puwa Magica. Logotypów fabryki innych tutaj na nim nie widzę. Tutaj jest jakiś numerek, tutaj jest oznaczenie do 250 V i 40-watowa żaróweczka jest tutaj zalecana, aczkolwiek w instrukcji obsługi jest napisane, że można było stosować również 60 czy nawet 100-watowe żarówki z tym rzutnikiem. Tutaj teraz jest chyba wkręcona 75, tak jak patrzyliśmy, 75-watowa żarówka. Ważny warunek, tak jak mówiliśmy, żeby taka żarówka była przejrzysta, a nie matowa. To jest na przykład 100-watowa żarówka, jeżeli się nie mylę, chociaż na niej napisy są zatarte. Możemy też spróbować zrobić test tego projektora z taką 100-watową żarówką. 40-watowej chyba w tej chwili nie mam. Czyli podsumowując, na tym projektorze slajdów czy projektorze diapozytywów mogliśmy oglądać diapozytywy niepocięte i nie w ramkach, tylko na takiej kliszy, tak jak u nas klasyczne bajki przewidziane do rzutników Ania czy Jacek. Zresztą przepraszam Was, że dzisiaj takiej bajki tutaj nie oglądamy, ale na pewno tego typu filmy tutaj też zdobędę. Jak też mogliśmy oglądać przy pomocy tego projektora klasyczne slajdy czy diapozytywy w ramkach, tylko że do tego musieliśmy, no po pierwsze zdjąć te szpulki, bo one tutaj przeszkadzały, przepraszam, a po drugie wyjąć tutaj jeszcze ten element, który służył nam do przesuwania filmów i teraz po zamknięciu mogliśmy po prostu tylko do góry nogami te slajdy w ten sposób tutaj montować i oglądać i kolejny slajd na jego miejsce i kolejny slajd na jego miejsce. Także dosyć fajne, uniwersalne urządzenie pozwalające na oglądanie slajdów w różnych formatach, czy w każdym razie czy w formie kliszy, czy też w formie już slajdów w ramkach. Wkładam tutaj z powrotem te elementy służące do oglądania slajdów na kliszy, a ja chciałbym jeszcze przynieść tutaj do warsztatu troszeczkę większy ekran i spróbujemy obejrzeć te slajdy, które tutaj mam w nieco większym powiększeniu. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Postawiłem projektor teraz na moim stole warsztatowym i wyświetlam slajdy na odwrotnej stronie takiego starego roll-upu, aczkolwiek przyznaję, że tutaj u mnie w warsztacie jest jednak jeszcze dosyć widno, nawet spróbowałem trochę to okno przysłonić taką grubą kotarą, ale musiałbym chyba poczekać, aż będzie zupełnie ciemno na dworze, chociaż szczerze mówiąc już te slajdy dosyć wyraźnie na tym naszym ekranie widać, zaraz Wam to pokażę. O, tutaj jeszcze raz mamy slajd chłopca na rowerze, zresztą na ciekawym rowerze ZZR, chyba nawet mam podobny model. Na tych zdjęciach jest mój znajomy, nieżyjący już. Mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko temu, że przypomnimy tutaj na kanale kilka zdjęć z jego rodzinnego archiwum. To jest jeszcze raz zdjęcie chłopca przy kiosku Ruchu, prawdopodobnie w Warszawie. Muszę zidentyfikować, przy jakiej ulicy to zdjęcie zostało wykonane. No i tutaj jeszcze raz zdjęcie, które już króciutko oglądaliśmy, też na ulicy w Warszawie, zimą, z takim pękiem, sprzedawanych wtedy często na ulicy balonów. No tutaj jeszcze raz
Troszkę mało wyraźne zdjęcie z mamą i z rowerem na ulicy. Natomiast tutaj mam kilka ciekawych slajdów z własnego rodzinnego archiwum, z jakiegoś wyjazdu do NRD, do Berlina Wschodniego pod koniec lat 70., czyli mniej więcej z czasu, z którego pochodzi ten projektor. To jest jakaś defilada, prawdopodobnie z okazji rocznicy powstania NRD. Tutaj widać defilujących żołnierzy NVA, czyli wschodnio-niemieckiej armii. To jest zdjęcie przechodniów chyba na Unter den Linden, nie jestem pewien. Tam widać po prawej stronie budynek odbudowywanej akurat berlińskiej katedry. A tutaj takie charakterystyczne budownictwo Berlina Wschodniego gdzieś w pobliżu Alexanderplatz. To jest fajne zdjęcie. Nie wiem, tam w drugim planie chyba widać Wartburga i chyba Ładę, a na pierwszym planie piękny Zaporożec. Gdzieś pewnie też przy Unter den Linden, nie wiem, niedaleko Uniwersytetu Humboldta prawdopodobnie. To zdjęcie z tak nieistniejącego już chyba Pałacu Republiki. Jacyś NRD-owscy dygnitarze, tam chyba też Erich Honecker jest, no i ludzie z transparentami, no i ten śmiesznie trochę wyglądający nieszczęśliwie policjant w białej czapce. A tutaj też jeszcze na ulicy tłumy przechodniów, też gdzieś tam w okolicy Alexanderplatz. W tej chwili nie potrafię z pamięci powiedzieć, gdzie to dokładnie jest. Fajne zdjęcia, tak jak powiedziałem, pasujące do tego NRD-owskiego projektora mniej więcej z podobnego czasu. Myślę, że projektor działa naprawdę fajnie. Tak jak powiedziałem, obejrzymy sobie kiedyś na nim też slajdy na kliszy, takie przewijane z rolki na rolkę. A ma on w obecnych warunkach pewną zaletę, mianowicie tutaj u mnie w warsztacie jest dosyć chłodno, a ten projektor jednak też troszeczkę się nagrzewa i jest przyjemnie ciepło w ręce, jak się go obsługuje. Nawiasem mówiąc, ta żarówka, która była do niego wkręcona, ta 75W, nie była do takich projekcji jak teraz zbyt dobra, po prostu zbyt słabo oświetlała ten slajd. Nie wiem, czy jest to kwestia budowy tej żarówki, czy jej mocy. Sprawdzę też, jak to będzie z 40W żarówką. Ja wkręciłem tutaj teraz 100W żarówkę i mam wrażenie, że działa to wszystko o wiele lepiej. Te slajdy są po prostu lepiej doświetlone. Oczywiście przy używaniu tego projektora warto byłoby jeszcze go ewentualnie rozmontować i wyczyścić tutaj wszystkie te znajdujące się w nim soczewki, no bo jednak są one już zakurzone i na tych slajdach widać te drobinki pyłu, kurzu czy jakieś zarysowania znajdujące się na soczewkach. Ale generalnie jestem bardzo z tego fajnie wyglądającego, starego wschodnio-niemieckiego projektora Połowa Magika zadowolony. Na koniec tego niedługiego odcinka bardzo Wam dziękuję. Fajnie, że obejrzeliśmy sobie tutaj przynajmniej tak szybko ten projektor Połowa Magika z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy do niego wracać, a projektor na pewno będzie bardzo fajnym... Aha, przepraszam, tutaj muszę najpierw to włożyć. Projektor na pewno będzie bardzo fajnym uzupełnieniem kolekcji właśnie starych projektorów diapozytywów i projektorów filmowych, które tutaj na kanale też będą się częściej pojawiały. Na razie odstawiam go na półeczkę, odstawiam go do kolekcji. My się teraz zajmiemy kolejnymi starymi grzejnikami, ale te projektory już niebawem wrócą. Już dwa kolejne czekają na rozpakowanie. O, tak jak Wam powiedziałem, bardzo przyjemnie tutaj ta bakelitowa obudowa się nagrzała i w chłodnym warsztacie można sobie o nią ogrzać ręce. Taka dodatkowa funkcja tego starego wschodnio-niemieckiego projektora. Dziękuję Wam jeszcze raz za ten dzisiejszy odcinek. Cześć i do zobaczenia już niedługo.